Dzień dobry, jak się macie? Ja dzisiaj do Was przychodzę w ten mroźny dzień, bo jest chyba 0 stopni albo nawet -1, żeby nagrać Wam film o... Bardzo często mnie pytacie i bardzo często mnie prosicie o film, w którym opowiem, czy są zioła, które mogą pomóc na choroby oczu. I takie poważne choroby oczu, jak na przykład jaskra czy zaćma. No i taki film właśnie dla Was nagrałam. Więc jeżeli ta tematyka Was interesuje, to rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was do oglądania. Na początku chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jak słyszę te czasami opinie pod tytułem a Pani niby te ziółka tak bierze, a musi Pani chodzić w okularach, no proszę, to wiecie co? To już nawet się nie złoszczę, tylko śmiech pusty mnie ogarnia, bo to świadczy o tym, że ktoś nie ma po prostu zielonego pojęcia, jeśli chodzi o anatomię człowieka. Dlatego, że w nasze oczy, nasze mięśnie akomodacyjne, które właśnie odpowiadają za to widzenie blisko, daleko, ja nie mówię o chorobach, tylko o takim po prostu takim trudności w odczytaniu. W moim przypadku jest ta ręka za krótka cały czas, żeby odczytywać jakieś teksty, więc muszę się posiłkować okularami. I teraz mój optyk świetny, pan Damian, którego zresztą pozdrawiam, on mi to tłumaczył kiedyś. Mówi: Pani Kasiu, te mięśnie w oku odpowiadające za akomodację, czyli za przystosowanie, tak, między innymi do odległości, to są jak każde inne mięśnie w naszym organizmie. To są tak jak mięśnie na twarzy, mięśnie na rękach, mięśnie na nogach, no, mięśnie fałdy głosowe, które też są mięśniami. One po prostu ulegają zwiotczeniu. Tak? I to nie jest kwestia tego, że ziółka nam nie pomagają, tylko to jest normalny proces fizjologiczny. Starzenie się organizmu, również mięśni w oku. Oczywiście, że kiedyś, bo ktoś mówi, a moja babcia to bez okularów. Tak, ale to po pierwsze są takie osobnicze przypadki. No jeden ma wcześniej zmarszczki, drugi ma później zmarszczki. No to jest też kwestia tego. A po drugie, oni kiedyś nie wprowadzili takiego trybu życia jak my, który no, nie sprzyja naszym oczom, czyli patrzenie w jeden punkt. Ten jeden punkt jest najczęściej komputerem albo telefonem, bo dużo przy tym pracujemy. Dlatego jeżeli pracujemy przy komputerze, to raz na jakiś czas powinniśmy oderwać wzrok i popatrzeć w dal. Tak mówiła pani pediatra mojego syna, miał super taką starszą panią doktor i ona mówiła, że nawet jak, no bo nie uchronimy dzieci też od spoglądania w ekran, to mówiła, to oderwij się i popatrz sobie w dal, żeby te mięśnie oka miały taką pracę blisko, daleko, tak? A nie cały czas tylko komputer. Jeszcze do tego to światło, które jest niekorzystne. No i potem tak mamy, no wiecie, no kiedyś jak ludzie drewno rąbali, drwale, to też mieli takie postury, że hej, a teraz ci, co rąbią, piłę wezmą, albo to jeszcze podprowadzą maszynę, która za nich to potnie, no to co oni tam muszą mięśni wysilać? No to jest dokładnie tak samo, jesteśmy ofiarą postępu i ofiarą tych zmian cywilizacyjnych, również w kwestii wzroku. No dobrze, a jeżeli chodzi o choroby i zioła, które mogą nam pomóc? Nie będę tutaj opowiadała o takich chorobach jak na przykład zapalenie spojówek, bo wiecie, że wtedy bierzemy takie zioła o działaniu przeciwzapalnym i robimy sobie kompresy. No to jasne. Ale powiem Wam, jak leczyć zaćmę i jak leczyć jaskrę. Kiedyś Wam zrobię jeszcze taki film o kroplach Chareckiego, czyli kroplach z glistnikiem i z miodem,
bo jest bardzo mało odpowiednich przepisów, czyli tych prawdziwych przepisów, takich jak powinno się to robić, zwłaszcza jeśli chodzi o proporcje. Tam jest miód do soku 1:1, wszyscy biorą szklankę miodu, szklankę soku. To tak nie jest, to muszą być proporcje wagowe, a nie proporcje objętościowe. Skąd ja to wiem? Dlatego, że ja napisałam do Aleksandra Chareckiego, on mi odpisał. I ja mam to jakby od autora, tak? Więc ten przepis, który ja przekażę, no to jest przepisem autora, więc to już chyba nie ma wątpliwości. Jeżeli ktoś chce screen z korespondencji, to też bardzo proszę. Natomiast w tych kroplach Chareckiego przeciw wskazaniem do stosowania, czasami ja czytam, że jest inaczej, ale jednak, proszę w to nie wierzcie, przeciw wskazaniem do stosowania kropel z listnika jest jaskra. Tam się nie powinno stosować. I teraz tak, jaskrze towarzyszy bardzo często podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Więc w ludowej medycynie, między innymi też medycynie syberyjskiej, bo robiłam ostatnio dla moich studentów taki wykład, stosowano hirudoterapię, czyli stosowano pijawki na obniżenie tego ciśnienia. No ja nie jestem w tych pijawkach specjalistką, więc się nie będę wypowiadała, natomiast powiem Wam o ziołach. Możemy stosować takie zioła i w ogóle produkty naturalne w przypadku jaskry jak cebula. Cebula jest w ogóle niedoceniana, a to jest naprawdę cudowny składnik fitoterapeutyczny. Zwłaszcza teraz też, a w okresie infekcyjnym, który mamy, nie zapominajcie o cebuli i czosnku, ale o cebuli też. Cebula, kalina, borówki. Wiecie, że mają dużo antocyjanów, też są dobre dla naszego oka, ale też działają silnie antyoksydacyjnie, więc wspomagają cały nasz organizm. Jarzębina, marchew, ale też oczywiście ten świetlik. Ten świetlik jest na oczy super i jeżeli będziemy sobie takie robili napary, 1 łyżkę na szklankę wody i pili przez 3 do 4 miesięcy, no bo pamiętajcie, że te zioła jednak wymagają cierpliwości. No nie możemy pospieszać tego wszystkiego, bo to się nie uda. A poza tym, tak jak Wam mówiłam, agresywnie też nie możemy na organizm działać. Dajmy mu czas na to, aby on się też sam zregenerował powolutku, ale to będzie regeneracja na stałe, zaręczam Wam. A taki sposób właśnie też z medycyny syberyjskiej, medycyny rosyjskiej, no jaskra jest trudna do wyleczenia, no nie oszukujmy się, jest trudna, ale oni mają taki sposób, żeby wziąć majowych ziół, nazywają to majowymi ziołami, bo zbieranym w maju, wtedy kiedy zaczynają kwitnąć, czyli pół szklanki pokrzywy i 1 łyżeczkę płatków konwalii. Widzicie, ta konwalia się przewija nie tylko jeśli chodzi o choroby serca, ale tutaj również też, bo to ma wpływ na nasze oczy, również na nasze naczynia krwionośne i na funkcjonowanie tego. I taki napar należy odstawić w ciepłe miejsce. No w maju nie jest trudno o takie ciepłe miejsce, już można jakieś znaleźć na 10 dni. Po tych 10 dniach trzeba do tego dodać pół łyżeczki sody i z tego, co powstanie, robić sobie takie okłady, przykładać sobie okłady na oczy, na powieki. Rzecz jasna, nie obejdzie się też bez adaptogenów. Pamiętają Państwo może, kiedyś wspominałam, opowiadając przy tej lub innej okazji o adaptogenach, że jest taki adaptogen, który się nazywa mumio. To nie jest roślina, to jest taka maź, która wypływa ze szczelin w skałach. Naukowcy do końca nie wiedzą, jak to powstaje i co to w ogóle jest, tajemnicza substancja, ale faktem jest, że na przykład w ajurwedzie, w sanskrycie, w księgach takich ajurwedyjskich jest napisane tak, że nie ma żadnej uleczalnej choroby na ziemi, której mumio nie może wyleczyć. Czyli widzicie, coś w tym jednak jest. I jak się takie mumio stosuje? Bierze się 0,2 grama, czyli 0,2 grama 2 razy dziennie
przez 10 do 14 dni, potem robi się przerwę tygodniową, no 5 do 7 dni i powtarza się znowu to 10 do 14 dni i tak trzeba zrobić 3 do 5 razy. Oczywiście sprawdzajmy to mumią, bo to jest taka substancja, gdzie tam są jakieś mchy, grzyby, to może się, tak podejrzewają, że takie jakieś mogą się tam znajdować substancje, które też między innymi rozkładają to na maź, bo kiedyś mumio przywożone właśnie z tych innych krajów, podobno najbardziej szlachetne i najsilniej działające jest to, które ze szczytów w Himalajach wypływa. Kiedyś to miało postać takiej smoły i tylko w takiej postaci to jakby to rzetelne mumio sprzedawano. Teraz robi się z tego różne preparaty w postaci też kapsułek, w postaci tabletek, ale sprawdzajmy, bo na stronach, które sprzedają mumio, są zawarte certyfikaty. To są certyfikaty do tych produktów, że one są czyste, no bo jeżeli będą skażone patogenami, no to możemy sobie zrobić tylko przysłowiowe kuku. Są czyste i są zatwierdzone przez jakieś, tam zawsze jest podpis, kto to zatwierdził, można sobie do tej jednostki zadzwonić, zapytać, czy ten certyfikat jest prawdziwy i czy faktycznie były badania na tym preparacie. Więc no, nie musi być, bo wiem, że w komentarzach się może pojawić, że to musi być taki czarny jak smoła. Tak, kiedyś takie było, ale teraz nowoczesna technologia też w jakiś inny sposób to mumio przetwarza. Wiem, że ojciec Sroka ma chyba też takie preparaty, bo słuchałam tego wykładu doktora Błechy i on wspominał również o mumio, bo on jest też mumio wielkim admiratorem. A jeśli chodzi o zaćmę, dawniej nazywaną kataraktą, czyli takie zmętnienie w oku, to medycyna dawna też ma na to swoje sposoby. I teraz uważajcie, jednym ze sposobów jest miód. Jeżeli to jest kwestia też postępującego wieku u osób starszych, to zaleca się, aby aplikować na dolną powiekę miód 2 razy dziennie. Po prostu odrobinę miodu 2 razy dziennie na dolną powiekę. I podobno w 8 na 10 przypadków zaćma się cofa i jest jak najbardziej uleczalna. Można jeszcze sobie zrobić taki roztwór miodu z przygotowaną wodą w proporcji 1:3, 1 część miodu, 3 części wody i zakraplać po 1 kropli do każdego oka rano i wieczorem. I to jest środkiem profilaktycznym we wszelkiego rodzaju chorobach oczu. To możemy sobie tak po prostu stosować. I teraz znowu pamiętają Państwo, że ja na początku mówiłam, że krople Chareckiego są na glistniku i miodzie. No i jeżeli glistnik z miodem połączą siły, to ja jestem w stanie się założyć, że to na pewno działa. Zwłaszcza w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałam, że i sam miód leczy nam cudownie oczy, a dodatkowo my jeszcze dołączymy glistnika. Widzicie? Dolarka, który tam sobie hasa i idzie, niewdzięcznik. No dobrze, ale jeśli chodzi o zioła, to tu też możemy stosować zioła. Tylko pamiętajcie, że zioła potrzebują czasu, że zioła najlepiej po 3-4 tygodniach zmieniać, żeby dać odetchnąć receptorom, bo po prostu ta tolerancja się zwiększa i już one nie działają tak jak na początku, ale znowu jak to się ma do tego, że trzeba długo, tak, stosować taką terapię. No i te medycyny ludowe, między innymi właśnie syberyjska, mają na to swoje sposoby. Ja Państwu tutaj przedstawię, drodzy Państwo, 4 składy ziół, które możemy właśnie stosować w zaćmie i w innych chorobach oczu. Dlaczego 4 składy? No właśnie, żeby po 3-4 tygodniach stosowania jednego składu przerzucić się na drugi skład. On będzie tak super działał dla naszych oczu cały czas, ale to już nie będą te składniki z konkretnych ziół, które gdzieś tam z naszymi receptorami korelują. Więc bardzo proszę, tutaj macie te 4 składy ziół.
to sobie ładnie weźcie i albo dobrze, ja przeczytam, bo potem się okazuje, że wy nie zerkacie na ekran i mówicie mi, że ja nie podałam na przykład ilości spirytusu i na 90 komentarzy 60 jest, co z tym spirytusem. Trochę mi jest przykro, dlatego że ja nie jestem podcastem i ja dla was kręcę filmy też, piszę na ekranie też różne rzeczy, żeby nie było wątpliwości, że ktoś na przykład źle usłyszał. Więc wyraźnie piszę, więc zerkajcie też, proszę, zanim o coś zapytacie, dobrze? A tutaj mamy te składy. I skład pierwszy to są liście i kwiatostany nostrzyka żółtego, liście poziomki leśnej, czeremchy, jagody borówki czarnej, owoce dzikiej róży i ziele macierzanki. To jest pierwszy skład. Drugi, kłącze perzu, liść brusznicy, koniczyna czerwona, uczep trójlistkowy, nawłoć i ziele gwiazdnicy pospolitej. Skład trzeci, liście brzozy, liście czarnej porzeczki, owoc jarzębiny, owoc aronii i gwiazdnica również. I skład czwarty, liście brusznicy, liście poziomki, nawłoć, korzeń selera, owoc i liście rokitnika. I te wszystkie zioła w poszczególnych składach bierzemy sobie po prostu w równych proporcjach. W równych proporcjach odmierzamy i mieszamy ze sobą. I co dalej? Dalej łyżkę pomieszanych ziół zalewamy szklanką wody wrzątku i gotujemy jeszcze na wolnym ogniu przez 5 minut. Czyli robimy taki odwar po prostu, tak? Bo przypominam, że odwar to jest zalanie ziół wrzątkiem i jeszcze pogotowanie. Czyli tutaj 5 minut musimy pogotować i potem odstawiamy to jeszcze na pół godziny. Może być w termosie, bo wiecie, on wtedy trzyma ciepło i pijemy to następnie w 2 dawkach 20 minut przed posiłkiem. Dzielimy sobie na 2 dawki i rano i wieczorem najlepiej, tak? Żeby to było jakiś odstęp między tym. No i jesteśmy zdrowi i oczy zdrowe mamy również. Ale zobaczcie też, te zioła, które ja tutaj proponuję, przecież one nie tylko są dobre na oczy. One również wspomagają różne inne choroby, tak? Dobrze o tym wiecie. I działają antyoksydacyjnie, i działają przeciwzapalnie, i działają przeciwbakteryjnie. I dlatego ja wam mówię, że takie ważne jest, żebyśmy stosowali je profilaktycznie, a nie wtedy jak trwoga to do Boga, hyc i wtedy daj mi zioła. Nie, stosujmy je na co dzień, właśnie wtedy, żeby profilaktycznie zadbać o nasze oczy, ale też o wszystko inne, które jest w naszym organizmie. Więc to jest takie ważne. Moi drodzy, to co? Mam nadzieję, że ten film też się wam podobał, że dbacie o swoje oczy, ale możecie przy pomocy ziół dbać jeszcze bardziej. My z Dolarkiem, zaraz wam pokażę tego uciekiniera na koniec, żegnamy się z wami, ściskamy mocno i do następnego razu, pa. No tam se łazi. No, on też lubi jesień, nie lubi lata, pamiętacie, jest mu za gorąco, lubi jesień. Chodź tu, Dolarek, chodź. No i sobie tak chodzi spokojnie. Szef, kto szefowi zabroni? No dobrze, idziemy, już idziemy. No, pożegnaj się tylko. On nie wie, o co mi chodzi. No zobaczcie, czy on nie jest śliczny. No dobra, to my uciekamy. Pa, pa!